Witam wszystkich serdecznie. Jakiś czas temu na jednej z grup na Facebooku wywiązała się dyskusja na temat mama łygi. Wielu Polaków wypowiadało się, że nie lubi tej potrawy i zainspirowało mnie to do zrobienia takiego filmu. Także jeżeli chcecie się coś dowiedzieć więcej na temat właśnie mama łygi, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Mama łyga była to dawniej żywność chłopska, często używana jako substytut chleba, a nawet jako podstawowa żywność, która była stosowana na biednych obszarach wiejskich. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach jest ona traktowana jako normalne danie i jest ona również serwowana w restauracjach. Mama łyga jest to rumuńska potrawa przygotowana z mąki kukurydzianej, przegotowanej wody i z soli. Jest ona znana również pod inną włoską nazwą polenta i występuje w innych krajach takich jak Austria, Szwajcaria, Chorwacja, Serbia czy też nawet Bułgaria. Kukurydza została sprowadzona do Hiszpanii w 1530 roku z Meksyku przez Hernana Cortesa i została ona rozpowszechniona w Europie w XVI wieku. Pewien węgierski uczony udokumentował, że kukurydza została sprowadzona do Rumunii, do miasteczka Timișoara w 1692 roku i wtedy wówczas zaczęto robić właśnie mama łygę z kukurydzy. Nazwa mama łyga odnosi się do pożywienia, które utrzymuje przy życiu związanego z okresami głodu. Istnieje również legenda, że polenta pochodzi od mamy Ilinka, pewnej kobiety, która mieszkała na wsi i jako pierwsza zaczęła robić mama łygę z mąki kukurydzianej. Mama łyga jest bardzo popularną potrawą w Rumunii i stanowi ona raczej taki dodatek do innych potraw, m.in. do sarmali, tokanicy, mięsa grillowanego czy też do ryby. Najczęściej mama łygę ludzie w Rumunii jedzą z serem, może być to ser owczy, kozi, bądź też z mleka krowiego oraz ze śmietaną. W Rumunii jest również popularna pewna potrawa, która nazywa się bulc. Mieliśmy za nią okazję skosztować, jak to smakuje na jednym z naszych wyjazdów, no i zamówiliśmy sobie w restauracji. Także jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam teraz na krótki film. Dostaliśmy nasze zamówienie. Ja mam zupę z wołowiną. Tutaj jest następnie focaccia, które mamy jadł na drugie danie. I Jana ma bulc z kiełbasą i z żeberkami. Mieliśmy okazję za mną oglądać pewien serial pod tytułem Smaki Rumunii. Tam występował pewien mężczyzna, który pochodził z Anglii. Jeździł po całym kraju, odkrywał Rumunię, pokazywał wiele ciekawych miejsc i odwiedził właśnie jedno takie miejsce, w którym robiono chleb używając mama łygi. Zapraszam Was teraz na krótki film, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Before leaving the Târgu Lăpuș region, I had one more stop to make the following morning, in the village of Suciu, to track down the much sought after recipe for Maramurej corn bread. This is the house of Nikita Ludovica, who keeps this tradition alive by regularly supplying friends and family with this most Moorish of delicacies. The bread is prepared by blending 1 kilogram of corn flour with 300 grams of flour, 300 grams of boiled and mashed potatoes, along with the water they were boiled in, a handful of salt, a tablespoon of sugar and 50 grams of yeast. This is sifted together and left to rise for half an hour, before being poured into oiled tins and glazed with a mixture of plain flour, corn flour and water. The tins are then put into a preheated oven or pre-lit fire at around 200 degrees for between 1.5 to 2 hours, checking regularly. Oh, yeah. Look at the colours on that. That's almost like a sunset. Okay, the moment of truth. You can taste the corn. It's very sweet. It's been cooked. I think because it's just out of the oven, it's quite crumbly, it's quite soft. But apparently when it cools down, you can slice it and have it just like you would with normal bread on just about anything. It's got many applications. The recipe is there. You've seen how to do it. You know how to get the ingredients. It's easy to do. It just takes time. It's worth doing. Really nice. Zrobiłem ankietę w dwóch grupach na Facebooku. W grupie, która nazywa się Polacy w Rumunii oraz w mojej grupie, która nazywa się Love Rumunia, blogi, vlogi i podróże i zadałem tam pytanie, czy lubicie mama łygę. W grupie Polacy w Rumunii
74 osoby powiedziały, że tak lubią, 62 osoby nie lubią. Została dodana jeszcze jedna odpowiedź do ankiety, mianowicie tak, tylko że z innymi dodatkami, takimi jak ser, sarmale czy też tokanica. I pod tym podpisało się 16 osób oraz 5 osób udzieliło odpowiedzi jeszcze, że lubią, tylko że ciepłą. Natomiast w mojej grupie na Facebooku 17 osób wypowiedziało się, że tak, lubi mama łygę, a 5 osób zaznaczyło, że nie lubi. Z tym, że wszystkie osoby, które zaznaczyły na tak, większość z nich były to osoby, które pochodzą z Rumunii. Kilka osób zostawiło również komentarze pod ankietą w grupie Polacy w Rumunii. Tutaj przeczytam, bo mam przed sobą na laptopie. Między innymi ktoś lubi mama łygę jeść z serem białym i z żółtym. No, z żółtym serem przyznam się szczerze, że jeszcze nie jadłem. Zgrillowana z sosem czosnkowym. Może być dobra, ja czosnek bardzo lubię. Gotowana na mleku i z masłem. Ja właśnie dodaję masło, jeśli chodzi o gotowanie mama łygi. Oraz ktoś zostawił taki komentarz, aż mnie na wymioty bierze. Trochę mnie zdziwiła ta osoba, no ale każdy ma po prostu swój gust. Nie wszyscy lubią mama łygę, jak widać. Mniej więcej połowa osób wypowiedziała się negatywnie, troszkę więcej niż połowa pozytywnie, także opinie są podzielone. Także chciałem powiedzieć, że mama łyga jest bardzo popularna i stanowi właśnie dodatek do innych potraw, o których wspomniałem wcześniej. Teraz mam zamiar ugotować mama łygę, także zapraszam Was serdecznie, żebyście zobaczyli, jak my jemy. Osoby, które są z Rumunii, bardzo proszę, żeby się nie śmiały, ponieważ tej mama łygi przygotujemy tylko tak symbolicznie trochę. Mamy w planie zjeść za mną coś innego. Ludzie na wsiach często mielą kukurydzę, z której później sami robią mama łygę. Także już nie przedłużając, przechodzę teraz do kuchni i zapraszam, żebyście zostali ze mną i zobaczyli, jak gotuję. Tutaj mam melaj w takim opakowaniu, z którego będę gotował mama łygę, tak się prezentuje. I do przygotowania mama łygi będę potrzebował specjalne naczynie, które kupiłem za mną na placu targowym. Kosztowało ono 50 lejów. To naczynie nazywa się tuć. Jest wykonane ręcznie z aluminium. Przeważnie takie naczynia robią Cyganie i służy ono właśnie do zrobienia mama łygi lub też gotuje się w nim gulasz. Do ugotowania mama łygi nie będę potrzebował wiele składników. Przede wszystkim melaj, który Wam już wcześniej prezentowałem, szklankę wody, taką dosyć sporą, i żeby ta mama łyga była taka lepsza w smaku, tu mam odrobinę masła, przygotowałem sobie. W ogóle to Wam chciałem pokazać, takie masło kupiłem. W Rumunii są popularne sklepy, które nazywają się Profi, i tam kupiłem masło, kosztowało 9 lejów i jest ono przywiezione właśnie z Polski. Także polskie masło z Łukowa będzie dobre do mama łygi. No i oczywiście do smaku sól. Najpierw zaczynam od wlania wody do mojego tuć i zaczekam, aż ta woda się zagotuje. Dodam odrobinę soli. Woda zaczęła się gotować i teraz będę dodawał melaj tak stopniowo, żeby zobaczyć do takiego momentu, aż zacznie mi gęstnieć i wtedy będzie odpowiednia ilość. Tutaj mam takie mieszadełko. Myślę, że wystarczy. I teraz tak muszę mieszać przez około 5 minut przynajmniej i dodam jeszcze do tego masła. Mama łyga jest ugotowana. Już ją przełożę na talerz. Tu mam taką rękawiczkę jeszcze świąteczną z reniferem. Zrobię to tak, jak ludzie robią na wsi. Nie wiem, czy mi to wyszło zbyt dobrze. Nie mam takiej wprawy, bo nie gotuję mama łygi zbyt często. W każdym razie jest gorąca. Prezentuje się tak.
Już Wam pokażę, jak jemy mama łygę. Do mama łygi mam przygotowany ser. Ten ser akurat jest kozi. Bardzo często też jemy jeszcze ser z mleka owczego, bądź też krowiego. I śmietana 20%. Tutaj dodam tej ser do śmietany. On jest taki troszkę utarty na tarce. Zamieszam. Teraz skosztuję mama łygi. Tutaj mam taki kawałeczek mały. Ser kozi ze śmietaną. Zamoczę sobie kawałeczek i jemy. To jest coś wspaniałego. Naprawdę bardzo dobre. Ja nie wiem, jak Polacy mogą nie lubić mama łygi. Nie wiem, czy widzieliście właśnie, że w ten sposób można jeść mama łygę z serem, ze śmietaną. To jest właśnie taki tradycyjny sposób, jak się jada melaj w Rumunii. Jeżeli nie mieliście tego okazji w ten sposób spróbować, to serdecznie Wam polecam. Może wtedy się przekonacie, że mama łyga może być smaczna. Także jeżeli Wam się podobał ten odcinek, zostawcie oczywiście łapki w górę, skomentujcie ten film. Możecie się z nim podzielić ze swoją rodziną bądź też znajomymi. No i zapraszam Was do oglądania naszych następnych filmów. Do zobaczenia następnym razem.